Witam wszystkich. Dźwięk na pewno niektórym znany. Jest to oczywiście objaw niedziałającego modułu PDC, czyli czujników parkowania. Rzucamy wsteczny, piszczy nam przez chwilę, no i potem się już nie odzywa. Jest to oczywiście dźwięk, którym sam ten moduł PDC nam sygnalizuje, że coś jest nie tak i że nie działa. Zazwyczaj jest to spowodowane problemem z którymś z czujników, bo na przykład czujnik padł albo ewentualnie coś związkał, bo się moduł nie jest w stanie skomunikować ze wszystkimi 4 czujnikami. No i nam po prostu piszczy, żeby zasygnalizować. Natomiast jest jeszcze drugi, nazwijmy to tryb awarii, to znaczy jeżeli wrzucamy wsteczne, jest w ogóle cisza, czujniki nie działają, moduł nic nie robi, nic nie piszcza, nic takiego, więc to się zazwyczaj dzieje dlatego, że ten gong, czy to piszczenie jest kontrolowane przez sam ten moduł PDC, czyli przez ten komputer PDC i jeżeli coś się z nim stanie, na przykład zaleje go woda albo coś takiego, to na przykład w kabrioletach się może zdarzyć, że tam ten moduł PDC się utopi, no i po prostu się nie odzywa, no to wtedy po prostu będzie cisza. Natomiast jeżeli piszczy, no to prawdopodobnie ten moduł jeszcze żyje, natomiast nie jest w stanie się skomunikować z czujnikami, także jest tutaj mała różnica w tym, w jaki sposób ta awaria się objawia, no ale generalnie jak już piszczy, no to coś jest na pewno nie tak. Także jak widać, ultrasonic sensor rear left, czyli ten skrajny lewy. Gdyby było napisane center left, ewentualnie middle left, tam coś takiego, no to będzie ten środkowy lewy. Tak samo będzie rear right, czyli środkowy prawy, skrajny prawy, no i tak dalej. Więc są odróżnialne te czujniki i można sobie zobaczyć, który jest ten błąd. I tu widzimy short circuit, open circuit, oscillation ending error, czyli ewentualnie jest albo jakieś zwarcie, albo przerwana wiązka, albo sam czujnik nie działa, także coś jest nie tak z czujnikiem. Ok, także mamy tutaj te czujniki, tutaj jest ten skrajny lewy, tu jest ten środkowy lewy. To jest oczywiście zderzak M-pakietowy, więc mam dość łatwe zadanie, żeby się tam do tych czujników dostać. Nie muszę całego zderzaka zdejmować. No w tych zwykłych zderzakach one są w listwie, no i one są chyba trochę wyżej. Już w sumie nie pamiętam, bo dawno nie widziałem z bliska zwykłego zderzaka. No ale w każdym razie, jeżeli trzeba zdejmować zderzak, no to no niestety. Ja tutaj mam trochę łatwiej. Od razu uwaga, jeżeli mamy jakieś problemy z czujnikami i coś nam nie kontaktuje, rzuca błędami, no to pierwszym krokiem zawsze powinno być jakiś tam spray do czyszczenia kontaktów. No taka puszka zawsze powinna być w garażu. Myślę, że w 20-letnim samochodzie ma prawo coś tam zaśniedzieć i nie kontaktować, także warto zawsze to najpierw zrobić, zanim zaczniemy wymieniać czujniki niepotrzebnie. Ja już to zrobiłem tutaj, to specjalnie nie pomogło, także myślę, że mogę przejść dalej, ale taką no, puchę kontakt cleanera warto jednak mieć. Kolejna uwaga, którą warto pamiętać, która jest napisana w sumie w instrukcji obsługi samochodu, ale której pewnie nikt nie czytał, to znaczy te czujniki nie są specjalnie odporne na ciśnienie wody, więc jak jedziemy na myjkę, no to nie psikamy tutaj z bliska myjką po tych czujnikach, no bo po prostu nam przemokną i przestaną działać, więc z daleka można, natomiast tak z bliska to ja bym tego nie robił, bo po prostu to się może skończyć awarią, także warto o tym zawsze pamiętać. No i jeszcze jedna istotna rzecz, czyli jak organoleptycznie sprawdzić, czy one w ogóle działają w danym momencie. One po prostu cykają, nie wiem, czy to będzie słychać. Można sobie przestawić ucho albo palec i poczujemy i pewnie usłyszymy. Ja to spróbuję jakoś nagrać. Także mam nadzieję, że to słychać. Można sobie przyłożyć lekko palec i też poczujemy, że coś tam nam cyka. Natomiast jak dotykam tego, to tutaj ewidentnie nic się nie dzieje, więc z tym jest jakiś tam problem. No dobra, i zamieniłem pozycjami te dwa lewe czujniki, no i teraz jak widać błąd przeniósł się na rear middle left, czyli jest to najprawdopodobniej sam czujnik padnięty. Oscillation
ending error, czyli ta część, która tam powoduje to cykanie. No i faktycznie po pomacaniu teraz ten lewy skrajny sobie cyka, natomiast ten środkowy lewy martwy, także jakieś tam potwierdzenie, że to jest jednak sam ten czujnik, a nie wiązka, albo że sam moduł PDC jest coś z nim nie tak. No dobra, chwilę to trwało, ale udało mi się dorwać oryginalną używkę, jak widać. Także zaraz sobie podmienię, zobaczymy, czy to coś pomoże. No dobra, także błąd skasowałem, wszystko jest ok, nic tutaj się nie dzieje, więc myślę, że problem rozwiązany. Także podsumowując, jeżeli mamy problemy z czujnikami parkowania, wrzucamy wsteczny, nic się nie dzieje, żadnego dźwięku, to będzie prawdopodobnie coś z samym modułem, samym tym komputerem, który trzeba będzie pewnie wymienić, może coś z nim jest nie tak. Jeżeli jest pisk na początku i potem już czujniki nie działają, to jest prawdopodobnie coś z czujnikami najczęściej, ewentualnie z wiązką. No myślę, że o podpinaniu komputera to nie trzeba nikomu przypominać, że wypadałoby to zrobić, zobaczyć, co tam się dzieje. Można sobie oczywiście pozamieniać miejscami te czujniki, żeby wyeliminować jakieś tam problemy z samą wiązką, tak jak się robi ze świecami, z cewkami. Po prostu zamieniamy miejscami, patrzymy, czy błąd się przeniesie, czy się nie przeniesie. Przypominam, żeby zawsze spróbować na sam początek jakimś tam psikaczem, sprayem do kontaktów przeczyścić wtyczki z łącza, żeby wyeliminować ewentualne jakieś tam śniedzenie, brak kontaktu i tak dalej. No i jak już mamy wymienić czujnik, no to ja sugeruję, polecam celować w oryginalne, używane czujniki. I oczywiście ktoś powie, że no używki to jest loteria. No niestety to prawda, można się trafić na taką, która będzie po prostu też zepsuta. No ale niestety zamienniki to jest też loteria, więc pytanie, w którą loterię wolimy grać. Także ja sugeruję celować w oryginały. Z zamienników czytałem tylko, że SKV podobno komuś działało. Nie wiem, czy wszystkie działają. Uprzedzając pytania, nie sponsoruje mnie SKV, po prostu tak przeczytałem. Także jeżeli ktoś kupił jakąś tam markę zamienników, to niech napisze, że mu działa lub nie działa. Może się innym przyda. Ja osobiście sugeruję używane oryginalne, ale no cóż, jak co kto woli, także problem rozwiązany. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.